Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes i zapraszam Was na, mam nadzieję, fascynujący film. Ten youtuber, ten twórca, nie wie, że ja to robię, ale chyba go oznaczę. Wy już wiecie, czy go oznaczyłam, czy nie. Ja nagrywając to jeszcze do końca nie wiem, ale chyba tak, chyba go oznaczę. Więc serdecznie Cię pozdrawiam, jeżeli Cię oznaczyłam i wiesz, że taki film właśnie nagrałam. Słuchajcie, kanał Perfumolog. Chłopak nagrał film z top 10 kobiecymi zapachami damskimi, najlepszymi damskimi zapachami, jakoś tak. W każdym razie ja Wam ten film linkuję u siebie pod tym filmem oraz zamieszczam miniaturkę tutaj tego filmu, żebyście zobaczyli, o co chodzi i o kogo być może, jeżeli nie oglądacie tego kanału. Wybrałam po pierwsze celowo faceta, szukałam faceta opowiadającego o perfumach, który zrobiłby top 10 kobiecych właśnie okiem faceta. I szukałam też takiego, który wymieni dosyć sporo zapachów, których ja osobiście nie znam. Oczywiście w jego topce są zapachy, które też mam, ale jest ich stosunkowo niewiele. Całą resztę musiałam poznać w lepszy, gorszy sposób, jakkolwiek. No i tym się dzisiaj z Wami podzielę, czyli moimi wrażeniami na temat jego top 10. Zapraszam. Pomyślałam, że raz na jakiś czas mogłabym właśnie zasięgnąć jakichś topowych perfum innych youtuberów i jako pierwszego wybrałam faceta, bo jest to chyba dla mnie najbardziej intrygujące i to jest zawsze, słuchajcie, tak, że ja zawsze pytam mojego Wojtka, czy dany zapach mu się podoba. Ja, jeżeli coś testuję, to kilka razy każę mu wracać i jeżeli nie jest zbyt projektujący dany zapach, to każę mu wracać, żeby mnie wąchał i mówił, czy mu się dalej podoba, bo na przykład zapach się zmienił, ja czuję, że się zmienił, czy nadal mu się podoba, co on o nim myśli i tak dalej. Uwielbiam konfrontować męskie spojrzenie ze swoim i dlatego jako pierwszy taki film wybrałam właśnie faceta, Perfumolog kanał. Możecie tam zajrzeć, jak najbardziej fajnie opisuje zapachy i powiem Wam szczerze, że on mówi o markach, o których ja nigdy w życiu nie słyszałam i to jest dla mnie super. Oczywiście zacznę od tej top 10. Nie będę mówiła po kolei, jak on to mówi, bo dla niego też ta kolejność nie miała za bardzo znaczenia. To nie było tak, że od miejsca 10 do 1, tylko po prostu jego top 10. Więc ja też podejdę do tego na tej zasadzie, że co mam tu pierwsze pod ręką, to o tym Wam opowiem, jakie są moje wrażenia, co o tych zapachach myślę. No więc zaczynajmy. I jako pierwszy, o którym ja powiem, to jest Angel Muglera. Tak, on tam mówi o tym zapachu i w ogóle mnie to nie dziwi, bo to jest jeden z bardziej docenianych zapachów kobiecych przez mężczyzn właśnie. Bardzo mężczyźni lubią Angela, tego właśnie podstawowego i ja się wcale nie dziwię i tu się zgadzam, że to nie jest taki łatwy kobiecy zapach, to nie jest też oczywisty kobiecy zapach, ale niezmiennie kobieta, kiedy jest w niego ubrana, pachnie niesamowicie. Więc tutaj mam podobnie i się zgadzam, że w ogóle w topce się znalazł, no pewnie. Drugi zapach, który też mam w swojej kolekcji i który znam, to jest Twilly Derme i tu już byłam zaskoczona, ponieważ oczywiście to jest kobiecy zapach, to jest zapach kobiety dojrzałej, no raczej nie dla jakiejś młodej dziewczyny. To jest, mimo że opakowanie może infantylne z tym kapeluszem i tak dalej, to naprawdę kryje
niesamowitą kompozycję, tak naprawdę rozstrzygającą się wokół tuberozy i imbiru. Ta tuberoza jest tutaj zdecydowanie mocna, ale jest tak fajnie tym imbirem ujarzmiona, że właśnie wyczuwa się tę gorycz, taką kwaskowość tego zapachu i to jest w nim niesamowite, ale ja bym w życiu tego zapachu nie ujęła do top 10 damskich zapachów, kobiecych zapachów, dlatego że jest tyle wspaniałych i różnych, że mimo, że on jest naprawdę piękny, no to ja jednak mam inne, które są jeszcze piękniejsze, jeszcze wymowniejsze, jeszcze takie ciekawsze może, chociaż ten zapach muszę przyznać, że jest ciekawy. Póki co te dwa zapachy są ogólnie ciekawe i nie są takie oczywiste kobiece moim zdaniem. No dajcie znać, co Wy myślicie. Czekam na Wasze komentarze. W każdym razie Twilly też tam było Derme. Ta podstawowa wersja chyba Eau de Parfum. Jest też mowa, mówi on w tej topce, o L'Interdit, słuchajcie, Givenchy róż, wersji róż. Ja akurat miałam już próbkę, więc już nie szperałam. Nie wiem, czy to się bardzo różni, czy nie, bo ja mam wersję róż Ultime, ale to są przepiękne perfumy, faktycznie. Są bardziej kobiece od podstawowej wersji, więc rozumiem, dlaczego na przykład wybrał akurat te. Róż, nazwa też nie jest bez przyczyny, bo one właśnie są, to znaczy tu czuć jakąś kwiatowość inną niż tuberoza też, która podkręca ten zapach, która faktycznie zmienia go na tyle, że jest bardziej kobiecy, mniej ziemisty zdecydowanie od podstawowej wersji, ale nadal, czy ja bym go wybrała do topki najpiękniejszych zapachów kobiecych? Oczywiście on tam też mówi w tym filmie, że to jest z przymrużeniem oka i pamiętajcie, że zawsze takie topki są z przymrużeniem oka, no bo wiadomo, że chce się Wam o jakichś zapachach poopowiadać i to jest bardzo dobry pomysł w ogóle robienie topek, żeby Wam opowiedzieć o jakichś zapachach, ale następnego dnia już w tej topce byłyby inne zapachy, bo tak jak zawsze Wam mówię, przez ilość tych zapachów, którą mamy, po prostu to się będzie zawsze zmieniało. Ale ponieważ no, mówimy o tym, co wybrał na ten film, to tutaj zgadzam się co do tego, że wybrał naprawdę fantastyczny zapach, ale nie wiem, faceci mają chyba jednak takie trochę dziwne czasami pomysły i to nie jest dziwny zapach, tylko po prostu są fajniejsze, bardziej kobiece zapachy, tak mi się wydaje, niż ten, ale nie ujmuję mu nic. Zasługuje na topkę na pewno, ale czy top 10? Nie wiem. Dla niego pewnie tak. Teraz powiem Wam o zapachu, który on miał w topce, a Wy bardzo często mi o nim piszecie i bardzo często nie tylko Wy, no wszędzie, gdzie się gada o perfumach, to o tym zapachu jest i on był też mi polecany jako zapach do 100 zł, jako fenomenalny. No właśnie, i chodzi o Perles de Lalique. I tu mam go psikniętego. I słuchajcie, to jest piękny zapach. W ogóle mu niczego nie ujmuję. To jest na pewno piękny zapach i bardzo z czymś mi się kojarzący. I nie wiem, czy ten zapach jest na tyle stary, że ja mogłam go kiedyś albo mieć, albo czuć na kimś, albo ktoś go tak intensywnie nosił, bo jest dla mnie strasznie zapachem znajomym. To nie jest łagodny zapach, to jest dosyć zapach ostry, bym powiedziała. Natomiast muszę przyznać jedną rzecz, że on na mnie nie ma trwałości, żadnej praktycznie. Ja go wyczuwam przez pierwszą godzinę, później dosłownie jest ulotniony. Niestety Wojtek w ogóle na mnie go nie wyczuwał, też tylko przy psiknięciu. Później mówi, coś czuję, ale to jest zbyt delikatne, żeby w ogóle określić, czy ten zapach się mu podoba, czy nie podoba.
ale pierwsze te psiknięcia i tak dalej, ja rozumiem to, bo naprawdę no jest fantastyczny, bardzo dobrze skomponowany. Jak za taką kwotę, bo ja tam za niego zapłaciłam chyba 70 zł, to jest naprawdę nawet jakościowo, jeżeli chodzi o jakość tych składników, dobrze zrobione. No mówię, ja prawdopodobnie go nie czuję, tak myślę, bo ja ogólnie mam problemy z trwałością i z wyczuwaniem pewnych nut, ale macie rację, że mi go polecacie. Tylko znowu, czy ja bym go kiedykolwiek ujęła w top 10? Nie. Dlatego, że to jest bardzo kobiecy zapach. Wydaje mi się, że faceci go odbierają jak takie coś ultra kobiecego i dlatego on to wziął w topkę, ale uważam, że jest wiele zapachów cudowniejszych, zasługujących na topkę. Natomiast nie chciałabym też nikogo urazić i wszyscy, którzy są od wielu, wielu lat zakochani w tym zapachu, to jestem w stanie to zrozumieć, bo jest bardzo, tak jeszcze raz powtarzam, bardzo dobrze skomponowany. Kolejny zapach, o którym Wam powiem, to jest, udało mi się kupić próbkę, Van Cleef & Arpels Orchidee Vanille. To też było w jego topce oczywiście, niedużo zużytej próbki, natomiast to jest zapach bardzo mocno waniliowy i faktycznie troszeczkę idący w stronę pudrowości. Myślę, że tę pudrowość daje kwiat. Ja nie wiem, czy to jest orchidea, składów żadnych nie patrzyłam do końca, co jest, jakie są nuty. Po prostu oceniam zapach po tym, jak go sobie testowałam. I ten zapach jest taki, bym powiedziała, grzeczny, łagodny, bardzo mocno delikatny i mimo, że mój nos wyczuje wanilię wszędzie, to ten zapach jest na mnie nietrwały kompletnie. On chyba nie należy do najtańszych też, z tego co kojarzę. Generalnie wyczuwam cały czas tą wanilię taką krążącą, ale jest na tyle delikatna, jest zbyt delikatna. Ja po prostu, to jest w ogóle zapach idealny moim zdaniem dla osób, które lubią wanilię, ale lubią ją czymś przełamywać i lubią wanilię nieduszącą, nie mocną, nie projektującą. To ten zapach taki jest. On w ogóle nie projektuje, jest strasznie mocno przyskórny. I trzeba się, nie wiem jak blisko przybliżyć, żeby poczuć w ogóle ten zapach, jest tak delikatny, więc jeżeli ktoś takie lubi, to ok. Czy ja bym go ujęła jako w top 10, jako taki super kobiecy, najpiękniejszy zapach? I tak i nie. Jeżeli miałabym wziąć pod uwagę samą kompozycję, to jest ona warta tego, żeby powiedzieć w topce o tym zapachu. Ale jeżeli miałabym powiedzieć jako trwałość, mocarność zapachu, co zawsze biorę pod uwagę, jak ustalam topkę czegoś w jakiejś kategorii, to zawsze biorę pod uwagę, że ten zapach nie musi być projektujący, ale musi być bardzo trwały i wyczuwalny przeze mnie przez cały dzień. A ten zapach nie jest trwały. Jest słaby dosyć. Przynajmniej dla mnie, więc jeżeli dla mnie, no to ja już bym o nim w topce pewnie nie powiedziała, ale jeżeli chodzi o kompozycję, to jest to wanilia, a wiecie, że waniliowych zapachów mam kupę w swojej kolekcji, a to jest wanilia, której nie mam w ogóle, w żadnej, nawet zbliżonej postaci do tego nie mam, więc i tak i nie, tu jestem taka pół na pół, bo kompozycyjnie naprawdę przepiękny zapach, ale no cała reszta nie bardzo, dla mnie za słaby. Teraz może, słuchajcie, przejdziemy do kolejnego Muglera, który w tym zestawieniu się znalazł. I to jest Mugler, który ostatnio nawet o nim bardzo myślałam. Jedna z Was mi napisała, że to jest Wasz top of the top, ukochany.
A ja w ogóle zapomniałam o tym zapachu i słusznie, że o nim zapomniałam, bo jego już nie produkują. A chodzi oczywiście o Angel Muse Muglera. I to jest jedyny zapach z podstawowej wersji Muglerów, którego ja nie mam tak naprawdę. Zużyłam już pół próbki, ponieważ tak mi się ten zapach spodobał. Jest niesamowicie kobiecy faktycznie. Na początku jest ta pieprzność z Angela podstawowego i takie otwarcie bardzo angelowe, ale później on jest strasznie mocno taki kwiatowy, kobiecy, pudrowy. Jest taki mocno, w ogóle sam w sobie jest też mocarny. Czuć go fajnie, jest głęboki, jest też zmysłowy, dosyć troszkę momentami słodkawy. Tu jest w tym zapachu wszystko po prostu zawarte. To jest takie kompendium zapachowe dla kobiet. Mam wrażenie, że jeden z piękniejszych muglerowskich zapachów, jeżeli chodzi o kobiecość, bo ja bym powiedziała, że te kompozycje są takie pół na pół. Często dla mnie Alien na przykład bardziej już uniseksowy, nie do końca aż takie kobiece, bo to są takie inne kompozycje. A tu nie można się pomylić i faktycznie fajnie, że ujął ten zapach, bo ja za wszelką cenę próbowałam znaleźć próbkę, za którą zapłaciłam i tak dużo, ponieważ on jest wycofany, to tak naprawdę poniżej 600 zł nie kupimy już Muse. Ja nie wiem, tak wiecie, walczę ze sobą. Z jednej strony chciałabym dopełnić swojej kolekcji muglerowskiej. Z drugiej strony szkoda mi 600 zł, bo mam tyle planów. Jeszcze Frank Boclet chciałabym, Cocaine koniecznie, też trochę kosztuje. Jeszcze jedne mi doszły bardzo drogie, właśnie testując tu do tego filmu zapachy dzięki perfumologowi. Zaraz Wam o nich zresztą powiem. I wiecie, no po prostu są zapachy, które jeszcze mocniej do mnie dochodzą, ale to jest zapach, który faktycznie ja się muszę nad nim poważnie zastanowić. To jest takie moje być może. Mówię, tu tylko cena robi kłopot dla mnie, bo jednak za Muglera 600 zł, nie wiem, to się w moim światopoglądzie jakoś nie chce zmieścić, ale naprawdę ten zapach jest przepiękny. Teraz Wam powiem o zapachu, który wszedł na moją wishlistę, który kompletnie mnie zszokował. Zakochałam się na zabój, niestety. Znowu drożyzna. Jest to Kinetic Parfum. Zapach nazywa się Nell. Tutaj coś się zrobiło z tą naklejką, ale udało mi się dorwać w ogóle próbkę, więc trzeba się cieszyć. Ten zapach to jest beton. To jest zapach betonowy, dosłownie jest tak trwały, że calusieńki dzień go czułam. Jest bardzo mocno projektujący. Jest to zapach z dużym ogonem. Jest to zapach owocowy, tak naprawdę. Rabarbarowy, czuć ten rabarbar, czuć w ogóle owocowość tego zapachu. Ale to, jak on się układa, jak cała ta owocowość wybrzmiewa, jaki on robi wrażenie. Już pomijam, że butelka też mi się podoba, chociaż ja nie lubię tego typu butelek, ale ta butelka mi się naprawdę podoba. I ten zapach kosztuje dużo, ale w sumie to jest tylko w 100 ml, w innej pojemności nie ma. No i nie wiem jeszcze, jak to zrobić, w któryś w kolejności może będzie, albo może gdzieś odlewkę znajdę, chociaż na grupach się praktycznie o tym zapachu nie mówi. Nie wiem dlaczego, dlatego, że naprawdę, jeżeli będziecie mieli możliwość zdobycia tej próbki, powąchania go, a nie macie, lubicie zapachy projektujące, mocarne, takie naprawdę, to ten zapach to jest jakiś przełom, bo to jest, ja Wam na przykład mówię, no tu jest rabarbar, wiecie, takie owocowe nuty, czuć, że jest owocowy, tylko że nadal to nie oddaje tego zapachu, bo nie da się opowiedzieć historii, jaką ten zapach opowiada Wam na skórze przez cały dzień.
On jest tak mocno wibrujący w nos i tak strasznie sensualny. Ale to bardzo. Słuchajcie, Wojtek po prostu nie mógł. Wojtek cały czas komentował. Mówił: Jezu, jak Ciebie czuć, Marta. Ja siedzę na końcu kanapy, on na fotelu. Mówi: Marta, Ciebie stąd czuć cały czas po prostu, a ten zapach tak mu się spodobał. Coś niesamowitego. Także ten zapach muszę mieć, czy w formie odlewki, czy w formie tego flakoniku. Ja po prostu muszę mieć ten zapach. Coś fenomenalnego. Rabarbar, ale taki kozacki, no taki wspaniały, naprawdę. Inny rabarbar niż ten, który mam z Hermesa. Są dwie różne formy podania, mam wrażenie. To jest coś pięknego. Niektóre w ogóle perfumy musiałam kupić. Prawie wszystkiego udało mi się zdobyć próbki, oprócz właśnie Perse de la Ligue, ale tu nie żałuję, bo to 70 zł. Ale musiałam jeden też kupić, który nie kosztował 70 zł. I to jest, nie musiałam, ale chciałam zrobić w pełni ten film z tymi naprawdę wszystkimi, poznać wszystkie te zapachy. I to jest Rus & Rus Pale Blue Eyes. To jest chyba, nie wiem, 30-50 ml chyba, tak? Tak. To jest, słuchajcie, zapach, zgadzam się, że 100% kobiecy. Psiknę, pozwolicie. Zgadzam się, że 100% kobiecy, ale ja go nie czuję. Tylko że już Wam opisuję ten zapach. Dla mnie ten zapach nie ma racji bytu, dlatego że, no właśnie, dla mnie to jest połączenie, słuchajcie, jakby zlać ze sobą dwa zapachy. Hugo Boss Alive oraz Emmanuel Ungaro Cosmic. Tu jest tak, ta podstawa jest z Alive, a jest też taka musowość, musującość szampańska, delikatnie wyczuwalna w tym zapachu właśnie z Cosmic. Dla mnie zapach bardzo kobiecy. Buteleczka też jest piękna, wszystko tutaj jest ślicznie, wygląda super, ale totalnie nietrwały. Bo właśnie o ile dla mnie Cosmic i Alive są trwałe i czuję je cały dzień, o tyle ta mieszanka jakby tych dwóch zapachów w ogóle się na mnie nie utrzymuje. On gdzieś tam jest, wiecie, o, jak tak wezmę, bo ja dzisiaj go akurat mam na sobie właśnie ten zapach. Jak gdzieś tak wezmę, no to coś tam wyczuwam, ale to nie jest zapach projektujący, to nie jest zapach, który czuć bez zastanowienia, który po prostu cały czas Wam wchodzi w nos. To nie jest tego typu zapach. To jest po prostu taka owocowość, kwiatowa owocowość, bym tak to ujęła, dosyć taka z odrobiną słodyczy, ale nie przesłodzony. Delikatna kompozycja, bardzo kobieca, niczego tu nie odbieram temu zapachowi, ale no mi po prostu te parametry jakby nie spełniają warunków, bo już bym wolała użyć samego Alive'a, który po prostu będzie cały dzień wyczuwalny przeze mnie, albo sam Cosmic, gdzie będę czuła tę szampańskość jakby taką, tego zapachu, więc wolę wybrać jeden dzień ten, jeden ten, niż połączenie tego, które troszeczkę jest zbyt nijakie i troszeczkę jest dla mnie po prostu parametrowo słabe, ale wydaje mi się obiektywnie, patrząc na ten zapach, ultra kobiecy, spodoba się większości, nie jest męczący, jest zapachem do pracy. Zrobiłam Wam film o zapachach do pracy, świetny zapach do pracy, bardzo, bardzo fajna kompozycja, no dla mnie trochę za słaba i na pewno dla mnie nie na top. I zostały mi jeszcze dwa zapachy i jeden to w ogóle nawet nie znałam tej kompozycji zapachowej, to jest bardzo stary zapach i jestem w szoku, że ktoś go ujął do topki. A chodzi o, słuchajcie, oczywiście mam próbeczkę, udało mi się dorwać, chodzi o Reveal Woman Calvina Kleina, bo wiemy, że jest też wersja Men i ten zapach to totalnie porażka dla mnie. Ja po prostu nie wiem, czym on pachnie. Nie wiem, bo on po psiknięciu ja nie czuję nut.
teraz na przykład jak psiknęłam, to głównie czuję jakieś takie nuty alkoholowe, słuchajcie. Ja tu nie dostrzegam nic ciekawego, nic fantastycznego. Być może zapach inaczej brzmi na każdym, być może z lepszym nosem faktycznie można tu dostrzec jakieś fantastyczne nuty. No ja już nie czuję tego zapachu kompletnie, no przed chwilą psiknięty. Ja próbowałam go testować globalnie, bo już połówkę próbki nie mam, to jest 2 ml próbka, więc zawsze na długo wystarcza. Ale no nie da się, bo ja się dopsikiwałam 10 razy w ciągu dnia, dalej go nie czułam, dalej nie widziałam czym pachnie. Pytałam Wojtka, mówi coś delikatnie gdzieś czuć, że się wyperfumowałaś, ale nie wiadomo czym. No jak nie wiadomo czym, to już jest tragedia, prawda? Także tu w ogóle nie umiem powiedzieć nic i tak jak, no nic, no nie czuję. Po prostu ja nie wiem, czy mi wlano wodę. O, może to jest kwestia. Powiedzcie, jeżeli Revil znacie, bo może to jest kwestia, że ja dostałam tak beznadziejną próbkę po prostu. Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli znacie i wiecie, czym to pachnie. Także dla mnie to porażka i nigdy w życiu bym tego nie wciągnęła do żadnej topki, no dlatego, że ja nie wiem, czym to nawet pachnie i czy to w ogóle jest kobiece i czy to w ogóle, jaką to ma trwałość. Dla mnie zerową, żadnej, bo ja nawet nic nie czuję. I ostatni zapach to były, słuchajcie, tak jak Rusen Rus właśnie prosiłam i nikt mi nie wysłał, takiej na oczywiście tych facebookowych grupach, do których należę, tak też prosiłam o, bo jest taki zapach u niego właśnie na tej topce, Akka Kappa, słyszeliście w ogóle o tej marce? Uwielbiam takie filmy. Tilia Cordata, słuchajcie. I tak, zapach się nazywa Tilia Cordata. Napisałam na grupie, że potrzebuję koniecznie próbki, odlewki, czegokolwiek i dostałam. Tu jest chyba 10 ml czy 5 ml. 5 ml tu jest, słuchajcie, tego zapachu. I tutaj już mam popsikane, wszędzie już mam popsikane i ten zapach też w ogóle mi się nie podoba, chociaż on nawiązuje właśnie do Tilly Marca Antoine'a Barrois. Nie wiem, czy tą nazwą też miał nawiązywać, czy to, który był wcześniejszy. Researchu nie robiłam na temat tych zapachów, bo tu nie o to chodzi. Chodzi o mój odbiór zapachów, które facet wrzucił do topki, co ja o nich myślę. I ja Wam powiem, że to są kwiaty takie typu, nie wiem, jakieś... Może inaczej. Ja tu czuję kwiaty chwastów. Dokładnie tu czuję chwasty, ale te kwitnące. Bardzo ostry zapach. Czy on jest kobiecy? Ogólnie się mówi, że takie kwiatowe, nawet ostre zapachy, no są kobiece. No bardziej je widzimy na kobietach niż na mężczyznach. Ale no... Ja tu czuję po prostu strasznie zielony zapach, mimo wszystko kwiatowy, ale bardzo mocno zielony, strasznie mocno związany z ogrodem, z takim wyjściem na ogród i kiedy czujemy kwiaty, ale też te kwiaty z chwastów, bo tu właśnie czuć tę ostrość. Nie wiem, czy wiecie, ale kwiaty chwastów mają taki specyficzny zapach, taki trochę ostrzejszy, są takie dosyć mocno włażące w nozdrza i te perfumy takie właśnie są. Wydaje mi się, że mogą się podobać, ale ja w życiu bym ich do topki nie włożyła, bo nie są dla mnie inspirujące, nie są dla mnie ciekawe, a jeżeli chodzi już o trwałość, no to ja w ogóle tak stricte kwiatowe zapachy, bez żadnej słodyczy, bo tu nie ma grama słodyczy, to jest bardzo świeży zapach, to w ogóle jest mi ciężko wyczuwać. Nie powiem, że nie wyczuwałam, bo myślę, że tak do połowy dnia ja czułam ten zapach na sobie, natomiast on w ogóle nie robił na mnie takiego fajnego, pozytywnego wrażenia. On jakby mnie nie pobudzał i nie dodawał mi skrzydeł, czego ja generalnie potrzebuję od zapachu. I to jest
Przepraszam Was za chrapanie. Pumba przyszedł tu spać i chrapie jak stary po prostu. Jak stary. Ale kocham tego łobuza małego. Także to by było na tyle, tak naprawdę. No, cały czas czuję tę zieloność tych kwiatów. No, specyficzny taki, znaczy specyficzny, no taki zapach, który może się podobać, ale ja bym go do topki nie dodała. I powiem Wam, że tak naprawdę oprócz jednego, który kompletnie ściągnie z nóg, Kinetic Parfum, nie wiem czy znacie markę, też pierwszy raz poznałam dzięki właśnie jemu. Rose and Rose, Kinetic Parfum, Van Cleef and Arpels, te Kappa kompletnie w ogóle, co jakby wiecie. Także za to jestem mu bardzo wdzięczna, bo to fajnie, że coś odkryłam nowego i też dobrze, że poznałam dzięki niemu, bo ja miałam w planach kupić Per de la Ligue, ale chciałam to zrobić dużo później. Natomiast cały ten film zmotywował mnie, żeby w końcu je zamówić. Ja szukałam wprawdzie próbki, bo chciałam najpierw próbkę, ale no wiecie, 70 zł to gdzie tu próbkę? To jest bardzo ładny zapach. Naprawdę to jest śliczny zapach, żeby tylko był taki trwalszy na mnie. I ja wiem, że Wy mówicie, że on jest na Was trwały. Piszecie mi często, że naprawdę ma super parametry. I ja Wam powiem, że ja w nim czuję super jakość składników. No ale nie ma dla mnie dobrych parametrów. Ale to też jest takie... Właśnie nie wiem, jak Wy go odbieracie. Ja go odbieram, bo ja nie wiem, co w nim się znajduje, ale ja Per de la Ligue odbieram jako takie białe kwiaty. Białe, no ogólnie kwiaty. Może o tak, bo takie białe to może też nie do końca, ale ogólnie kwiaty. I jest w nim jakaś swoista czystość tych kwiatów. Odbieram go jako taki bardzo świeży, trochę drapiący wręcz zapach. Dajcie znać, jak Wy to widzicie. Podzielcie się swoimi przemyśleniami, jeżeli macie któryś z tych zapachów, a podejrzewam, że Per de la Ligue to większość z Was przynajmniej miała przewąchane i zna. Czy markę Kinetic znacie? Czy Rose and Rose znacie? Czy znacie Van Cleef and Arpels? Bardzo jestem ciekawa, czy to tylko ja jestem ignorantem, czy jest nas więcej po prostu. Kappa, tak samo czy znacie, dajcie znać. A w następnym filmie czekają już na Was niespodzianki. Także serdecznie Was zapraszam, komentujcie, bo już w następnym filmie dowiecie się, co testowałam i kto co dostanie. Także warto. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że z chęcią zobaczycie jeszcze takie na moim kanale. Nie mówię, że to ma być jakaś taka seria regularna, dlatego że no też chcę inne rzeczy testować, ale jeżeli wyszukam kogoś z jakąś taką topką swoją, to na pewno poczuję się zaintrygowana. Być może, bo też były też takie topki, gdzie się pokrywały z tym, co ja już mam i jakby nie miałam możliwości eksplorowania dalej tego świata, a wybrałam jego dlatego, że tyle rzeczy mogłam poznać. I za to jestem wdzięczna. I w ogóle pozdrawiam perfumologa, jeżeli ten film obejrzał, bo to było bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że dla niego nie było tu nic niemiłego, do czego mógłby mieć jakieś, wiecie, ale czy pretensje. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do następnego, kochani. Pa!